Cześć, dzień dobry. Nazywam się Dorota Frajtak, jestem z kreatywnie.com. Przygotowałam dziś dla Ciebie projekt serduszka z motywem bursztynu i wszystkie produkty, których użyłam do tego serduszka, znajdziesz w opisie tego filmu. Cała lista z linkami do poszczególnych produktów. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, to warto wiedzieć, że kreatywnością zajmuję się od ponad 20 lat. Prowadzę warsztaty hobbystyczne i sklep internetowy z produktami, które testuję wielostronnie podczas nagrywania filmików i warsztatów. Zaczynam od przygotowania serca styropianowego. Pozbywam się wszystkich pozostałości fabrycznych po foremkach za pomocą papieru ściernego i po wygładzeniu tego serca sięgam po lekki, biały podkład akrylowy, który zwiększy przyczepność podczas klejenia papieru. Ten podkład ma kilka funkcji, ma funkcję izolacyjną, wybielającą, a w tym przypadku chodzi mi o funkcję matującą. Przygotowuję sobie klej do dekupażu i papier ryżowy. Klej do dekupażu jest śliski i po wyschnięciu robi się kompletnie bezbarwny, a papier ryżowy jest przezroczysty. I wykorzystuję tutaj właśnie właściwość tego papieru ryżowego, która polega na tym, że w kontakcie z białym kolorem pod spodem ten papier intensywnie pokazuje wszystkie swoje kolory. Używam kleju zarówno pod papierem, jak również na wierzchu. Można dodatkowo w tym przypadku ponacinać elementy papieru ryżowego, tak żeby lepiej dopasowały się do kształtu tego niewielkiego serduszka, które ma wiele zaokrągleń. Zależy mi na tym motywie liści, więc staram się dopasować to wszystko do siebie, a resztę kleju do dekupażu, która mi została, używam na serduszku jako pierwsza warstwa zabezpieczająca, która po wyschnięciu zachowuje się jak taki pierwszy lakier. Kiedy serce schnie, przygotowuję wyciski z masy modelarskiej i foremki silikonowej. Jest to foremka z bardzo wysokiej jakości silikonu, a masa jest bardzo delikatna, dlatego użyję mąki ziemniaczanej, żeby ta masa mi dobrze wychodziła. Później te elementy są bardzo filigranowe, bardzo delikatne, w związku z czym wspomagam się właśnie zwykłą mąką ziemniaczaną. I zaeksperymentuję tym razem z pigmentem w czarnym kolorze. Zwykle wyciski z lekkiej masy modelarskiej maluję już na obiekcie, czyli na serduszku w tym przypadku, natomiast postanowiłam spróbować podmalować je płynnym pigmentem w sprayu, zanim zacznę je w ogóle przyklejać. Po podmalowaniu te wyciski sobie schną, natomiast ja postanowiłam jeszcze za pomocą farb akrylowych podmalować miejsca, w których papier ryżowy łączy się ze sobą i pozostawił takie białe żyłki. Po podmalowaniu całość lakieruję lakierem do dekupażu z połyskiem. Jest to lakier firmy Paint Art i używam kilka warstw po to, żeby to moje serduszko było bardzo szklące, tak żeby ten połysk był dokładnie widoczny i żeby zamalować wszelkiego rodzaju zmarszczenia, potknięcia podczas klejenia. Następnie sięgam po klej hobby, który pomaga mi przykleić moje wyciski z lekkiej masy modelarskiej. One jeszcze nie są suche, to jest taki etap, w którym wysechł pigment na nich, natomiast sama masa jest jeszcze plastyczna i to mi pomaga dopasować je do kształtu serduszka. Jako zawieszki możesz użyć tutaj nawet zwykłego spinacza biurowego. Ja ją ukryłam, tą zawieszkę pod moimi wyciskami. I jeśli chodzi o klej hobby, on po przyklejeniu staje się bezbarwny, natomiast ja również jeszcze za pomocą pędzla usuwam nadmiar tego kleju, żeby nie było go zbyt dużo. Kiedy wszystko już jest stabilne, wyschnięte, utwardzone, za pomocą czarnej farby akrylowej podmalowuję miejsca, które jeszcze odsłaniają biały kolor lekkiej masy modelarskiej. I to może wynikać z tego, że gdzieś tam było pęknięcie albo po prostu były jeszcze niedomalowane, ale to już są tylko takie drobne poprawki. Następnie używam
ściętego pędzla, który był wcześniej namoczony w wodzie. Na sam czubek pędzla nabieram czarnej farby i cieniuję mój motyw dookoła. Moje wyciski przyklejone, już stabilne, mogę pocieniować dookoła za pomocą farby akrylowej i ściętego pędzla. Kiedy wszystko będzie suche, pozostanie mi tylko metalizowanie. Będę metalizować za pomocą wosków srebrnego i białego złota i tu za chwilę zobaczysz bardzo charakterystyczny ruch palców, który polega na takim rozcieraniu i sprawdzaniu ilości, czyli między palcami pocierasz wosk tak, żeby nie zapaćkać tego serduszka zbyt dużą ilością metalu, a jedynie delikatnie pocieniować i wydobyć wszystkie niuanse. Potem widać właśnie jakby osoby początkujące, że zafascynowane tym efektem używają tego wosku za dużo, a tu chodzi tylko o delikatne cieniowanie. Lepiej dodać za mało, a potem dołożyć, niż od razu jakby zasklepić wszystko tym woskiem metalicznym. Pocieram również po miejscach, w których przed chwilą cieniowałam matową czarną farbką, także tworzy mi się metalizowana ramka dookoła bursztynowego motywu i to jest moja pierwsza praca w tym stylu. W końcu mogę użyć jakiegoś dekoracyjnego chwosta. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Cię ta praca zainspirowała. Do zobaczenia w kolejnym filmie.